Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie naprawy ekspresu MCafe Barista Milk 8300. Dzisiaj pokażę, jak rozmontować ten ekspres oraz wyjąć z tego ekspresu kluczowe podzespoły. Pokażę przy okazji, jak wyczyścić i konserwować wylewkę dozownik kawy. A w trakcie filmu wskażę linki do kolejnych napraw dotyczących tego ekspresu, ponieważ w jednym filmie nie sposób zmieścić całego materiału technicznego. A teraz kluczem Torx T9 wykręcę 4 wkręty, które znajdują się z tyłu obudowy. Polecam również subskrypcję mojego kanału, ponieważ może się przydać w naprawach technicznych. Po wykręceniu tych wkrętów zdejmę teraz obudowę. Aby zdjąć obudowę, należy ją przesunąć w kierunku tyłu ekspresu. Oczywiście podważamy tą obudowę plastikowymi ściągaczami, podważaczami, tak żeby nie uszkodzić, nie porysować tej delikatnej obudowy. A to są miejsca, w których należy podważać. Podważamy te miejsca po lewej stronie i prawej ekspresu. Pod spodem są zatrzaski, które należy odblokować. Odblokować powoli, nie na siłę, to się powinno udać. Tą niklowaną osłonę możemy również zdjąć. Gdy obudowa jest już odblokowana, przesuwamy ją w kierunku tyłu ekspresu. I dalej ściągamy tą obudowę. Dodam, że konstrukcja tego ekspresu występuje w wielu modelach firm, np. Chibo, Zelmer, Beko, Amica, Severin. Szczegóły podałem w opisie filmu. Tak wygląda zdjęta obudowa oraz zatrzaski, które są umieszczone w tych miejscach, w których pokazuję. Ważne jest, aby tych zatrzasków podczas demontażu nie połamać. A oto ekspres, czyli jego wnętrze. Wszystkie części we wnętrzu są dosyć gęsto upakowane i żeby wyjąć poszczególne z nich, trzeba się trochę natrudzić i zobaczcie, jak to zrobiłem. Za pomocą haczyków metalowych ściągam obudowę grzałki. A teraz zacznę od wykręcania tych wkrętów. Na marginesie dodam, że pod tytułem, opisem filmu umieściłem przydatne linki techniczne, które mogą się przydać. A teraz klucz 8 mm i wykręcam tą śrubę. Uważajcie, aby nie zgubić tej podkładki, a potem ją założyć z powrotem. Odpinam spinki przewodów wodnych i wyciągam grzałkę. Wyciągam teraz dolną część obudowy grzałki poprzez obrót tej części w lewo, aby odblokować zatrzaski, czyli w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Tej nakrętki też nie zgubcie.
Demontuję teraz wylewkę, czyli dozownik kawy. Wykręcam 2 wkręty. I w dalszej kolejności wyciągam 2 wężyki wodne. Do tego celu przydaje się metalowy ściągacz. Te wszystkie otwory będzie można teraz dokładnie umyć. A teraz wyciągam wewnętrzne części wylewki. We wnętrzu widoczne są również zanieczyszczenia, które należy wymyć, wyczyścić. Tutaj umieszczony jest magnes, który pozycjonuje wylewkę. Tą wylewkę ściągamy w kierunku do góry. Wysuwamy z prowadnic. Tak wygląda ten magnes. Nie zgubcie go pod żadnym pozorem oraz tej części, która jest pod spodem, czyli tej blaszki, która współpracuje z tym magnesem. I jeszcze 2 wkręty, które są do wykręcenia. One utrzymują wspornik wylewki. Teraz można wyjąć tą część i umieścić w pojemniku do mycia i przy okazji umyć wszystkie części płynnie do naczyń oraz z dodatkiem środka do usuwania kamienia. Ale żeby to zrobić, należy jeszcze wyjąć płytkę oświetlenie z tej części. W tym kierunku wysuwamy tą płytkę z zatrzasków. Umyję teraz części.
Drobne otwory można wyczyścić patyczkiem wykałaczką. Gdy już wszystko czyste, wymyte, składam części wylewki dozownika w całość. Ta wylewka jest tak skonstruowana, że w zasadzie przy montażu tych części pomylić się nie da. One pasują idealnie do siebie. Zobaczcie jeszcze, jak wyglądają te wszystkie części z bliska. Wykręcam teraz dwa wkręty po obu stronach, wkrętakiem krzyżakowym, i następnie ściągam górny panel i przedni panel. Inaczej mówiąc, kolejne obudowy zewnętrzne. Aby zdjąć przedni panel, wykręcam te wkręty. Tu przechodzi wiązka do włącznika zasilania. W razie potrzeby można go zdemontować. Wyciągam teraz blok zaparzający, ten właśnie tutaj, i u góry w górnym prawym rogu pokazuję Wam link do tego filmu, w którym pokażę Wam, jak ten blok zaparzający wyczyścić, przesmarować oraz wymienić uszczelki. I dalej po odkręceniu tych śrub, które pokazuję, wykręcam cały mechanizm górnego tłoka. Jako uwagę dodam, że przed wymontowaniem tego mechanizmu warto oznaczyć flamastrem miejsce na gwincie, do którego wysuwa się tłok. Takie oznaczenie można później wyczyścić, ale ułatwi ono z pewnością ponowny montaż. Z drugiej strony trzeba jeszcze wykręcić ten wkręt po to, aby można było wyjąć cały zespół górnego tłoka. W dalszej kolejności trzeba jeszcze wyjąć silnik napędowy. O, tu jest takie zabezpieczenie, które naginamy oraz ten silniczek wyciągamy.
Ten cały mechanizm górnego tłoka, który wyciągam, omówię w kolejnym filmie. Pokażę, jak czyścić, konserwować oraz wymienić uszczelki. Link pokazuję w górnym prawym rogu, o właśnie tutaj. Aby wyjąć ten cały mechanizm, należy jeszcze odłączyć wężyk i wyciągając spinkę. A oto mechanizm ukształtowany w postaci gwintu. I on tu ma dużo osadów właśnie z tej kawy. Pod spodem również tłok, widać wszystkie osady. No niestety musimy to rozkręcić, umyć. Ponieważ ten proces zajmuje sporo czasu, więc pokażę to wszystko w oddzielnym filmie, do którego link pokazywałem wcześniej. W górnym prawym rogu ekranu. Po takim wyjęciu mechanizmów wskazane jest gruntownie wyczyścić ekspres odkurzaczem. Aby filmu nie przedłużać, założę już gotowy, wyczyszczony blok górnego tłoka i cały jego mechanizm. Te przewodnice muszą wejść na swoje miejsca z obu stron. Jak teraz widać, przydają się oznaczenia, które zrobiłem wcześniej flamastrem. Chodzi o to, żeby dokładnie ustawić precyzyjnie ten tłok według tych znaków, które są naniesione. Ułatwi to montaż tego mechanizmu w korpusie ekspresu. Przykręcam teraz ten cały mechanizm wkrętami. A teraz przykręcam wspornik. Z drugiej strony obudowy zakładam do wnętrza silnik napędowy górnego tłoka. Tu są wycięcia, one muszą wejść na swoje prowadnice oraz na ten zatrzask. Charakterystyczny klik świadczy o zapięciu zatrzasku. Zwróćcie uwagę na staranne ułożenie przewodów elektrycznych na swoje miejsca oraz wszystkich wężyków, uszczelek. Załóżcie wszędzie zapinki tych wężyków. Warto je przesmarować smarem spożywczym. Oraz pamiętajcie o tym, aby przy montażu przykręcić ten malutki wkręt, ten tutaj. Kolejny etap to zakładanie obudowy grzałki. Najpierw dolny korpus. Na dole jeszcze podkładka i całość przykręcamy kluczem 8 mm. Teraz układam wszystkie przewody oraz przykręcam przedni panel oraz górny panel. Zwróćcie uwagę na ułożenie zatrzasków.
i dalej kolejne wkręty. Teraz mogę przystąpić do montażu dozownika kawy wylewki. Zobaczcie, jak to po kolei wygląda. Ta płytka elektryczna ma swoje prowadzenie. Ona musi dokładnie wejść na swoje miejsce i muszą się zapiąć zatrzaski. Układam wężyki wodne oraz przykręcam korpus wylewki. A teraz mała uwaga. Zwróćcie uwagę na staranne ułożenie tego magnesu w tym miejscu oraz ułożenie tej blaszki oraz przesmarowanie tego mechanizmu. Użyłem do tego celu smaru spożywczego OKS 1110. Oczywiście, jak już wspominałem wcześniej, możecie użyć dowolnego smaru, ale musi być on przeznaczony koniecznie do ekspresów. Tą właśnie część osadzamy od góry do dołu. Zapinam teraz opaski z wężami oraz wkładam kolejne części wylewki dozownika kawy. Sprawdźmy jeszcze, czy stabilnie przesuwa się cały mechanizm bez otarć, zacięć. Przykręcam teraz dwa kolejne wkręty. I jeszcze ostatni element. A teraz zakładam obudowę grzałki. Jeszcze ozdobny element i sprawdzę, jak funkcjonuje ekspres, czy nic nie wycieka, czy wszystko ładnie pracuje. Słuchajcie, jest bardzo dobrze, nic nie wycieka, jest wszystko ok. Warto to zrobić przed założeniem obudowy i teraz na spokojnie mogę założyć tą właśnie obudowę. Pamiętajcie również o tym, aby te wszystkie zatrzaski Wam się dobrze pozapinały, żeby nic na siłę nie połamać, a dopiero później można na spokojnie przykręcić wkręty. Sprawdźcie jeszcze koniecznie, czy wszystko dobrze się pozapinało, czy obudowa ładnie przylega, czy nic nie wystaje, czy zatrzaski dobrze pasują, bo to jest ważne, aby ekspres wyglądał estetycznie.
Słuchajcie, film powoli dobiega końca. Zakładam wszystkie części do ekspresu, żeby już wszystko było w komplecie. Jeżeli pomogę w naprawie, to się cieszę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, pamiętajcie o dzwoneczku, który przypomni Wam o moich nowych filmach. Na tym kończę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Trzymajcie się, cześć.